10 największych pojazdów wojskowych na świecie. Miejsce 10. Mi-26 Halo. To ciężki śmigłowiec transportowy produkcji radzieckiej, zaprojektowany przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila i wprowadzony do służby w 1983 roku. Jest największym śmigłowcem seryjnie wyprodukowanym, z długością 40 metrów i masą własną 28 ton. Śmigłowiec posiada unikalny 8-łopatowy wirnik główny, którego średnica wynosi aż 32 metry. Jest wyposażony w 2 silniki turbinowe o mocy 11 400 koni mechanicznych każdy, co pozwala na podnoszenie ogromnych ciężarów. Mi-26 może przewozić ładunek o masie do 20 ton, co czyni go liderem w kategorii udźwigu. Śmigłowiec ustanowił rekord Guinnessa w 1982 roku, podnosząc ładunek o masie 56 768 kg na wysokość 2000 metrów. Mi-26 był odpowiedzialny za transport wojskowy, ewakuację, dostarczanie zaopatrzenia oraz misje humanitarne i ratunkowe. W operacjach wojskowych Mi-26 potrafi przenosić oddział do 90 żołnierzy lub różnorodny sprzęt, od ciężarówek po helikoptery bojowe. Śmigłowiec był używany także do transportu dużych pojazdów, takich jak czołgi, a nawet samoloty. Mi-26 był wykorzystywany podczas katastrofy w Czarnobylu, gdzie użyto go do transportu materiałów budowlanych, do przykrycia uszkodzonego reaktora sarkofagiem. Co istotne, największym śmigłowcem jest Mil V12, radziecki prototypowy ciężki śmigłowiec, zaprojektowany w latach 60. XX wieku. Jest największym śmigłowcem, jaki kiedykolwiek zbudowano, z długością 37 metrów, masie własnej 60 ton i wysokości 12 metrów, co czyni go bardziej zbliżonym do rozmiarów samolotu niż tradycyjnego śmigłowca. Mi-12 ma unikalny układ konstrukcyjny z 2 wirnikami montowanymi na końcach skrzydeł, każdy o średnicy 35 metrów, obracającymi się w przeciwnych kierunkach. Mi-12 mógł transportować ładunki o masie do 40 ton, w tym strategiczne pociski balistyczne i inny ciężki sprzęt wojskowy. Miejsce 9. Tu-160 Blackjack. Tu-160, znany również jako Biały Łabędź, to rosyjski bombowiec strategiczny, będący największym i najszybszym samolotem bojowym o zmiennej geometrii skrzydeł na świecie. Został zaprojektowany w latach 70. w ZSRR jako odpowiedź na amerykański bombowiec B-1 Lancer i wprowadzony do służby w 1987 roku. Samolot ma długość 54 metry, rozpiętość złożonych skrzydeł to 35 metrów, natomiast rozłożonych 56 metrów i masę własną aż 117 ton. Napędzany jest 4 silnikami turboodrzutowymi NK-32, które umożliwiają mu osiągnięcie prędkości maksymalnej 2220 km na godzinę na dużych wysokościach. Zasięg samolotu wynosi około 12 000 km bez tankowania w powietrzu, co czyni go jednym z bombowców strategicznych o największym zasięgu. Tu-160 jest zdolny do przenoszenia różnorodnego uzbrojenia, w tym pocisków manewrujących i bomb nuklearnych, o łącznym ciężarze do 40 ton w 2 komorach bombowych. Zmienna geometria skrzydeł pozwala na optymalne osiągi zarówno podczas lotów z dużą prędkością, jak i na małych wysokościach. Obecnie jest 36 egzemplarzy bombowca w służbie w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych. Miejsce 8. Poduszkowiec Żubr. To największy na świecie poduszkowiec, zaprojektowany w ZSRR i obecnie używany przez Rosję. Został opracowany w latach 80. XX wieku w celu transportu ciężkich ładunków, w tym pojazdów wojskowych i sprzętu, a także do działań w trudnych warunkach terenowych. Poduszkowce typu Żubr mają długość 57 metrów, szerokość 25 metrów, wysokość 13 metrów i wyporność wynoszącą około 500
550 ton. Jego konstrukcja opiera się na technologii poduszki powietrznej, co pozwala na unoszenie jednostki nad powierzchnią wody lub lądu, co znacznie redukuje tarcie i umożliwia szybki ruch. Może poruszać się po wodzie, błocie, lądzie, piasku lub innych trudnych powierzchniach, co czyni go wszechstronnym środkiem transportu. Żubr może transportować ładunki o wadze do 150 ton, w tym czołgi, pojazdy opancerzone, sprzęt wojskowy, a także żołnierzy. Poduszkowiec może zabrać ze sobą 3 czołgi podstawowe, jak niemiecki Leopard 2 czy rosyjski T-90, bądź 10 bojowych wozów piechoty ze 140 żołnierzami. Jeśli dowództwo nie zdecyduje się załadować ciężkiego sprzętu, poduszkowiec może zabrać aż 500 żołnierzy desantu. Żubr został wyposażony w 2 w pełni zautomatyzowane szybkostrzelne działa AK-630 o kalibrze 30 mm, oparte na konstrukcji Gatlinga. Zamontowano również 2 wyrzutnie niekierowanych rakiet MS-227 Ogon kalibru 140 mm. Oprócz tego do dyspozycji załogi są 4 ręczne wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Strzała 2. Żubr jest używany przez marynarkę wojenną Rosji, Chin, a także Grecji. Mimo że poduszkowiec nie wszedł do masowej produkcji, żubr pozostaje jednym z najbardziej imponujących pojazdów o napędzie poduszkowym. Miejsce 7. Ekranoplan Łuń. Łuń to radziecki ekranoplan uderzeniowy, zbudowany w latach 80. XX wieku, należący do klasy okrętów latających, który poruszał się na wysokości kilku metrów nad wodą dzięki efektowi przypowierzchniowemu. Był częścią projektu ekranoplanów, rozwijanego przez Związek Radziecki jako element strategii morskiej, łącząc cechy samolotu i okrętu wojennego. Łuń ma długość 73 metry, rozpiętość skrzydeł 44 metry i wyporność około 380 ton, co czyni go jednym z największych ekranoplanów w historii. Napędzany był 8 silnikami turboodrzutowymi NK-87, które zapewniały mu prędkość maksymalną, wynoszącą około 550 km/h. Uzbrojony był w 6 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych P-270 Moskit, co sprawiało, że mógł skutecznie zwalczać duże jednostki morskie, w tym lotniskowce. Jego konstrukcja pozwalała na szybkie przemieszczanie się po wodach Morza Kaspijskiego, gdzie był testowany. Ze względu na wysokie koszty, skomplikowaną eksploatację i rozpad ZSRR, projekt Łuń nie doczekał się masowej produkcji, a wybudowano tylko 1 egzemplarz. Obecnie Łuń znajduje się na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w Rosji i pełni funkcję obiektu muzealnego oraz symbolu radzieckiej inżynierii wojskowej. Istnieją także nieścisłości co do nazewnictwa tego ekranoplanu, a mianowicie określenie Kaspijski potwór. W rzeczywistości była to całkiem inna maszyna, prototyp radzieckiego wojskowego ekranoplanu transportowego KM, który powstał przed Łuniem. Po raz pierwszy został dostrzeżony w 1966 roku na zdjęciach satelitarnych wykonanych przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego na Morzu Kaspijskim. Był większy, a potężna konstrukcja miała długość aż 92 metry i wyporność 550 ton. Miejsce 6. C-5M Super Galaxy. To ciężki amerykański samolot transportowy, będący modernizowaną wersją legendarnych C-5 Galaxy, opracowanym przez firmę Lockheed Martin dla Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jest to jeden z największych samolotów transportowych na świecie, posiadający zdolność przewożenia ogromnych ładunków, takich jak pojazdy wojskowe, czołgi, helikoptery, a także sprzęt ratunkowy i humanitarny. C-5M ma długość 75 metrów, rozpiętość skrzydeł 68 metrów, a wysokość wynosi 20 metrów. Samolot ma masę własną 153 tony, maksymalną masę startową wynoszącą około 381 ton
a jego maksymalna ładowność to 122 tony. C5M jest napędzany przez 4 silniki turbowentylatorowe. Super Galaxy osiąga prędkość maksymalną około 1000 km na godzinę i zasięg operacyjny wynoszący 4800 km, co umożliwia mu transport na dalekie odległości bez potrzeby tankowania w powietrzu. Jedną z kluczowych cech C5M jest jego zdolność do załadowania i rozładowania ładunków na praktycznie każdej nawierzchni, dzięki unikalnemu mechanizmowi opuszczania przedniej części kadłuba oraz tylnego dachu, co umożliwia bezpośredni dostęp do ładowni. C5M jest używany tylko przez US Air Force i ma pozostać w służbie do 2040 roku. Większy od niego był tylko Antonov An-225 Mriya, 6-silnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej. Najdłuższy i najcięższy samolot w historii lotnictwa, który został zniszczony na ziemi w 2022 roku w czasie rosyjskiego ataku na port lotniczy Kijów-Hostomel. Samolot miał długość 84 metry, rozpiętość skrzydeł 89 metrów i wysokość 18 metrów, co czyniło go największym samolotem transportowym w historii pod względem wielkości i ładowności. Samolot miał masę własną 200 ton i był w stanie przewozić ładunki o masie do 250 ton. Miejsce 5. Okręty podwodne typu Tajfun. Okręty podwodne typu Tajfun, znane również jako Aqua, projekt 941, są największymi okrętami podwodnymi na świecie. Zostały zaprojektowane w ZSRR w latach 70. XX wieku, a pierwszy okręt został wprowadzony do służby w 1981 roku. Ich długość wynosi 175 metrów, szerokość 23 metry, a wyporność około 48 tysięcy ton. Tajfun był odpowiedzią ZSRR na amerykańskie okręty podwodne typu Ohio, mające zdolność do wystrzeliwania pocisków balistycznych i stanowił kolejny element wyścigu zbrojeń w okresie zimnej wojny. Został zaprojektowany jako strategiczny okręt podwodny do przenoszenia i wystrzeliwania pocisków balistycznych, stanowiący istotny element zimnowojennej triady nuklearnej ZSRR. Okręt mógł zabierać do 20 pocisków balistycznych SLBM R-39 RIF, które miały zasięg do 8000 km, dając ZSRR ogromną zdolność do przeprowadzania ataków nuklearnych. Tajfun jest napędzany przez 2 reaktory jądrowe, które zapewniają okrętowi niemal nieograniczony zasięg i długotrwałe pozostanie pod wodą, z prędkością maksymalną wynoszącą około 27 węzłów, 50 km na godzinę. Okręty tego typu mogły przebywać nawet 4 miesiące pod wodą i zanurzać się na głębokość do 400 metrów. Obsługa Tajfuna liczy 160 osób, w tym specjaliści do obsługi systemów rakietowych, sonarów, a także personel odpowiedzialny za utrzymanie jednostki. Co ciekawe, poza tymi pomieszczeniami, na Tajfunie znajdowała się m.in. sala gimnastyczna, basen, sauna, kino i ptaszarnia. W zakładzie numer 402 zbudowano 6 jednostek tego projektu, z których najdłużej w czynnej służbie do 2023 roku pozostawała jednostka TK-208 Dmitrij Donskoj, pełniąca rolę platformy testowej dla nowo opracowywanych rosyjskich pocisków balistycznych. Miejsce 4. Niszczyciele typu Zumwalt. To nowoczesne amerykańskie okręty wojenne, zaprojektowane dla marynarki wojennej USA, znane ze swojego innowacyjnego designu. Są to największe i najdroższe niszczyciele w historii, z długością 183 metrów, wypornością 15,5 tysiąca ton i unikalnym kształcie kadłuba o właściwościach stealth, który minimalizuje wykrywalność przez radary. Typ Zumwalt składa się z 3 jednostek: USS Zumwalt, USS Michael Monsoor i USS Lyndon B. Johnson. Pierwszy z nich, USS Zumwalt, w
wszedł do służby w 2016 roku. Koszt tej jednostki wyniósł około aż 4 miliardy dolarów. Niszczyciele te są wyposażone w zaawansowany system bojowy Total Ship Computing Environment, który integruje wszystkie funkcje okrętu, od systemów bojowych po zarządzanie energią. Kluczowym uzbrojeniem są dwa działa Advanced Gun System kalibru 155 mm, które miały wykorzystywać pociski LR-LAP o zasięgu do nawet 150 km. Okręty są również wyposażone w systemy rakietowe MK-57 Vertical Launch System, które mogą wystrzeliwać różne rodzaje pocisków, w tym przeciwlotnicze, przeciwrakietowe i przeciwdziałające okrętom nawodnym. Napęd Zumwaltów opiera się na układzie elektrycznym z turbinami gazowymi Rolls-Royce, które generują moc wystarczającą nie tylko dla obecnych systemów, ale również przyszłych broni energetycznych, takich jak działka elektromagnetyczne czy lasery bojowe. Niszczyciele te mogą działać z minimalną załogą liczącą około 140 osób, co jest możliwe dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji. Mimo swojej nowoczesności i zaawansowanych technologii, program Zumwaltów spotkał się z krytyką z powodu ogromnych kosztów, problemów technicznych i ograniczeń w realizacji pierwotnych założeń bojowych, przez co jego przyszłość w US Navy pozostaje przedmiotem debat. Miejsce trzecie. K-239 Białgorod. To rosyjski okręt podwodny o napędzie jądrowym, który został zaprojektowany i zbudowany przez Rosję, stanowiący część nowoczesnej floty podwodnej. Jest to najdłuższy na świecie okręt podwodny, oparty na okrętach projektu 949 AM w kodzie NATO Oskar II, który wszedł do służby w 2022 roku. Przeróbka okrętu polegała m.in. na dodaniu w jego centralnej części sekcji o długości 30 metrów. Ten podwodny kolos swoją wielkością przebija legendarny radziecki okręt podwodny typu Tajfun. Okręt ma długość 184 metry, szerokość 15 metrów i pełną wyporność około 30 000 ton, co czyni go jednym z największych okrętów podwodnych, które kiedykolwiek zostały zbudowane. Białgorod jest specjalnie zaprojektowany do przechowywania i operowania nowoczesnymi miniaturowymi okrętami podwodnymi typu Loszarik, które mogą być używane do specjalnych operacji. Okręt ten jest również uważany za pierwszy okręt podwodny na świecie, który może operować pociskami strategicznymi, w tym pociskami nuklearnymi Poseidon, znanymi również jako torpedy Apokalipsy. Jednak najczęściej używa się raczej określenia pojazd podwodny z napędem atomowym. Broń ta ma być przeznaczona do wywoływania radioaktywnych tsunami, które miałyby niszczyć przybrzeżne miasta i porty. Dodatkowo zastosowany rodzaj materiału radioaktywnego miałby sprawić, że miasta zalane przez takie tsunami byłyby z powodu skażenia niezdatne do zamieszkania przez setki lat. Oficjalnie Białgorod jest określany jako okręt specjalnego przeznaczenia. Oznacza to, że jego zastosowanie może być znacznie szersze niż tylko przenoszenie broni. Obejmuje to akcje sabotażowe, takie jak uszkadzanie podmorskich kabli i zbieranie informacji wywiadowczych. Miejsce drugie. Krążownik rakietowy Piotr Wielki. To rosyjski krążownik rakietowy projektu 1144 Kirow, należący do marynarki wojennej Rosji, wprowadzony do służby w 1998 roku. Jednostkę nazwano imieniem cara Piotra I Wielkiego. Jest jednym z największych i najbardziej uzbrojonych okrętów tej klasy na świecie. Jest to jednostka o wyporności 28 000 ton, długości 252 metrów i szerokości 28 metrów, co czyni go jednym z największych okrętów wojennych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Okręt może osiągać prędkość maksymalną 32 węzły, około 59 km na godzinę. Piotr Wielki jest wyposażony w 20 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych P-700 Granit o zasięgu do 600 km. Krążownik jest także uzbrojony w systemy obrony powietrznej S-300 i OSA-M, wyrzutnie torped, bomb głębinowych i kilka dział różnego kalibru. Piotr Wielki jest również uzbrojony w działa artyleryjskie kalibru 130 mm,
które służą do wsparcia operacji lądowych, jak i walki z innymi jednostkami nawodnymi. Piotr Wielki pełni również funkcję flagowego okrętu floty północnej Rosji, stanowiąc ważny element w rosyjskim arsenale morskich sił odstraszania. Krążownik może przenosić do 700 osób załogi, w tym marynarzy oraz oficerów, odpowiedzialnych za operacje bojowe i utrzymanie jednostki. 2 z 4 rosyjskich okrętów klasy Kirow zostały wycofane ze służby. Obecnie Rosja ma do dyspozycji krążowniki Admirał Nachimow oraz Piotr Wielki. Admirał Nachimow jest w naprawie od 1999 roku, która ma się zakończyć w 2025 roku. Gdy zakończy się remont admirała Nachimowa, Piotr Wielki ma odejść w zapomnienie. Miejsce pierwsze. Lotniskowce typu Gerald R. Ford. Lotniskowce typu Gerald R. Ford są najnowocześniejszymi i najdroższymi okrętami tej klasy, zbudowanymi dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Są to jednostki nowej generacji, zaprojektowane jako następcy lotniskowców typu Nimitz. Oferują większą efektywność operacyjną i niższe koszty eksploatacji. Pierwszy okręt tego typu, USS Gerald R. Ford, został oddany do służby w lipcu 2017 roku. Lotniskowiec ma długość 333 metry, wyporność około 100 000 ton i prędkość maksymalną ponad 30 węzłów, 56 km na godzinę, a dzięki napędowi nuklearnemu okręt może operować bez ponownego zasilania przez okres nawet 25 lat. Może pomieścić do 4500 członków załogi i grupy lotniczej, składającej się z około 75 samolotów i śmigłowców. Planuje się zbudowanie 10 lotniskowców tego typu, a kolejne 3 jednostki mają wejść do służby do 2030 roku. Kluczową innowacją jest zastosowanie elektromagnetycznych katapult EMALS, które zastępują tradycyjne systemy parowe, zwiększając liczbę możliwych startów samolotów. Wprowadzono system automatyzacji, który pozwolił zmniejszyć liczbę załogi w porównaniu do starszych jednostek, co obniża koszty operacyjne. Okręt posiada unowocześniony system przenoszenia uzbrojenia i wyposażenia, który przyspiesza uzbrajanie samolotów i zwiększa tempo operacji bojowych. Lotniskowce typu Gerald R. Ford mają stać się trzonem amerykańskiej floty do końca XXI wieku dzięki swoim zaawansowanym technologiom i zdolnościom bojowym przy jednoczesnym dostosowaniu do przyszłych modernizacji.